W nowym tygodniu wracamy do przeglądu newsów ze świata kryptowalut. W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o integracji między Moonbeam a Osmosis. Wspomnimy o aktualizacji Ali-10. Dodatkowo powiemy parę słów o zwycięzcy 22. aukcji parachainów na Polkadot. Cześć, witam Was serdecznie na kanale Krypto. Ogłoszę przed nami kolejna dawka informacji. Na wstępie chciałbym tylko przypomnieć, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie. A więc nie przedłużając, zaczynajmy. Langlost uruchamia sklep internetowy we współpracy z Unikly. W celu uzyskania większej ilości informacji dotyczących sklepu Langlost odsyłamy na Discorda tego projektu. Chainlink stwierdza, że wydarzenia, które organizuje, są okazją do osobistego kontaktu z innymi ludźmi, wysłuchania ekspertów ze świata kryptowalut oraz omówienia najnowszych osiągnięć Web3. Ten czwartek odbędą się spotkania w Atlancie, Chicago, Londynie oraz Miami. Projekt Quant przyłączył się do inicjatywy stworzonej przez LagChain. Inicjatywa ma na celu przekształcenie sektora bankowego w Ameryce Łacińskiej. Binance tworzy artykuł, w którym zostały zebrane najbardziej pamiętne cytaty CZ z ostatnich 5 lat. Link do artykułu zostawiamy w opisie filmu. W dniu dzisiejszym, czyli 25 lipca, o godzinie 16 czasu polskiego jest zaplanowane AMA Astra Network oraz Algem. Autorzy 5 najciekawszych pytań zostaną nagrodzeni. Jeżeli macie jakieś pytania do projektu, to zapraszamy do udziału. Może akurat Wam uda się wygrać. Deweloperzy mogą już używać zestawów startowych Chainlink w Gitpod. Do wpisu został dołączony artykuł, który został poświęcony środowiskowi programistycznemu w chmurze. Integracja między łańcuchami Moonbeam a Osmosis została osiągnięta dzięki Axelar Network. Zaadaptowane rozwiązanie umożliwi swap pomiędzy dwoma łańcuchami przy użyciu jednego kliknięcia. Drone Racing League przy współpracy z Playground Labs uruchamia swoją pierwszą grę Play to Own na Algorand. Na blogu projektu Lisk pojawił się kolejny wpis poświęcony interoperacyjności blockchain. Standardowo link do artykułu zostawiam Wam w opisie filmu. Tezos dziękuję wszystkim uczestnikom wydarzenia DevDev Paris 2022. Bridgeport wygrywa 22. aukcję parachainów Polkadot. Bridgeport ma zamiar połączyć platformy technologiczne do gier i blockchain, aby zbudować infrastrukturę w Web3 w przestrzeni Metaverse. Hasham zapowiada nową grę, która pojawi się na platformie tego projektu. W dniu dzisiejszym Hasham ma przekazać wszystkie informacje. Tak więc już jutro poinformujemy Was, o jakiej grze jest mowa. Ali-10 zamieszcza 30-sekundową aktualizację swojego projektu w postaci nagrania umieszczonego w serwisie YouTube. Osoby zainteresowane projektem Ali-10 zachęcamy do sprawdzenia tego krótkiego nagrania. TetaScan wdraża nowy pakiet narzędzi programistycznych Smart Contract HQ. Nowe narzędzie będzie stanowić ułatwienie w realizacji smart kontraktów i pozwoli na zbudowanie aplikacji DApp na Teta. Chainlink stwierdza, że tokenizacja rzeczywistych aktywów posiadanych przez różne państwa i korporacje może potencjalnie przynieść dodatkowe fundusze do najróżniejszych łańcuchów. W końcówce wpisu autor podkreśla, że tokenizacja jest wciąż na wczesnym etapie, ale światy on-chain i off-chain coraz bardziej się łączą. CEO Ripple Brad Garlinghouse podzielił się swoimi przemyśleniami na temat regulacji kryptowalut, pozwu SEC i przyjęcia głównego nurtu krypto. Link do rozmowy przeprowadzonej przez Lassine Shan zostawiamy w opisie filmu. Wczoraj na naszym kanale pojawił się kolejny odcinek serii Crypto Rentgen. W 4. odcinku z tej serii prześwietlamy projekt Satoshi Island. Jeżeli przegapiliście wczoraj premierę, to zachęcamy do nadrobienia zaległości
i sprawdzenia 15-minutowego materiału, który poświęciliśmy temu ciekawemu projektowi. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza, informacji, jakie projekty możemy jeszcze dla Was śledzić, ewentualnie jakie projekty chcielibyście zobaczyć właśnie w serii CryptoRentgen. Raz jeszcze dziękuję i życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!